Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze Fizjoterapia po liposukcji, konieczność czy dodatek. Zanim rozpocznę dzisiejsze wydarzenie, oczywiście przedstawieniem mojego gościa, chciałabym mieć pewność, że dobrze mnie widać i słychać. Czy możecie to potwierdzić taką krótką informacją na czacie? Super. Teraz mam pewność, że żadne problemy techniczne nie wystąpiły. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłam doświadczonego specjalistę, Przemysława Pawluka, fizjoterapeutę, który prowadzi pacjentów z obrzękiem limfatycznym, żylnym, tłuszczowym, ale również pochodzenia onkologicznego oraz pooperacyjnego, szczególnie po zabiegach liposukcji. Przemku, może chciałbyś dodać coś od siebie? Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo mi miło, Przemek Pawluk. Wszystko się zgadza, jestem fizjoterapeutą, zajmuję się tematem obrzęku już przeszło 15 lat. Wiedzę zdobywałem w różnych klinikach w Niemczech, w Polsce i faktycznie głównym moim zajęciem jest terapia obrzęku, kompleksowa terapia obrzęku, zarówno kosmetyczna, jak i onkologiczna, naczyniowa. No i to tak pokrótce. Dziękuję. Ja nazywam się Natalia Bubrowska. Część z Was może mnie już znać. Jestem produkt managerem w firmie CarePump. Podczas webinaru porozmawiamy właśnie o fizjoterapii po liposukcji, kiedy ją rozpocząć, jak przebiega i dlaczego odgrywa kluczową rolę w procesie regeneracji. Zanim zadam mojemu rozmówcy pierwsze pytanie, zapowiem, że po części dyskusyjnej będę prosiła o wypełnienie krótkiej, prostej ankiety na temat dzisiejszego webinaru. A po ankiecie postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania, dlatego zachęcam do ich zadawania na czacie w czasie trwania całego webinaru. Czyli nie tylko po tej części dyskusyjnej, ale zapraszam do aktywności już teraz. Pierwsze pytanie. Przemku, zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest liposukcja i w jakim celu się ją wykonuje? Liposukcja jest zabiegiem chirurgicznym, którego głównym założeniem jest usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej celem poprawy proporcji ciała. Częściami ciała, które są najczęściej objęte liposukcją, są oczywiście brzuch z talią, kończyny dolne, zarówno uda, jak i podudzia, ale również ramiona, podbródek. Taki zabieg przeprowadza chirurg. Mamy różne metody liposukcji. Takie najpopularniejsze dzisiaj ograniczają się tak naprawdę do metod dwóch. Jest to liposukcja bodyjet, czyli liposukcja wodna, oraz liposukcja Wasserlipo, tudzież Weiserlipo, gdzie wykorzystuje się drgania ultradźwiękowe celem też szybszej koagulacji i szybszego gojenia się pacjenta. Jest to zabieg, który jest tak naprawdę skierowany dla ludzi, którzy mają jakieś niedoskonałości w swoim ciele. Takie, które mimo intensywnych ćwiczeń na siłowni, mimo diet jakby pozostają niezmienione. Często są to zbyt duża ilość na przykład u kobiet po wewnętrznej stronie ud. U mężczyzn coraz częściej operuje się nadmiar tłuszczu z klatki piersiowej, czyli lipomastia, tudzież ginekomastia, jeśli towarzyszy temu jeszcze przerost gruczołu piersiowego. Są to takie miejsca, gdzie mimo stosowania wielu ćwiczeń i diet, są to miejsca, które bardzo ciężko ten poziom tłuszczu zredukować i tak naprawdę nie ma innej metody niż odessanie tłuszczu z tych partii ciała. Technicznie wygląda to w ten sposób, że po zabiegu liposukcji pacjent jest ubierany w specjalne kompresyjne ubranko,
które jest zobowiązany nosić około 6 tygodni po operacji. Z reguły jest tak, że pierwsze 3 tygodnie te osoby noszą to ubranko 24 godziny na dobę, kolejne 3 tygodnie są zobowiązane nosić w ciągu dnia. Jest to o tyle ważne, że samo ubranko powoduje to, że ta skóra ma możliwość przyklejania się do nowej objętości, a także jakby poniekąd redukuje poziom obrzęku pooperacyjnego. Innym jakby powodem wykonywania liposukcji jest, to o tym pewnie też będziemy później mówić, są panie, które są objęte chorobą zwaną lipodemią, czyli patologicznym tłuszczem, który obejmuje okolice nóg, bioder, pośladków oraz czasami ramion. Natomiast do tych technikaliów pewnie jeszcze wrócimy. Jeśli chodzi o samą liposukcję, to coraz częściej, to warto powiedzieć, ten tłuszcz pobierany może być przeszczepiany również w różne miejsca celem poprawy jakości wyglądu piersi czy też pośladków. Co jeszcze? Także ten tłuszcz często można wykorzystywać jakby właśnie do przeszczepu. Jeśli chodzi o liposukcję, no to też na tym rynku ciekawostką jest, że jeszcze z 15 lat temu, kiedy zaczynałem moją przygodę z tym, zdecydowanie dominowały kobiety wśród pacjentów, natomiast dzisiaj mężczyźni stanowią również jakąś grupę, myślę, 30%. Jeśli już dzielimy sobie te liposukcje na płeć, no to warto powiedzieć, że tak jak mówię, kobiety głównie odsysają sobie nogi, brzuchy, ramiona, mężczyźni klatki piersiowe i brzuchy. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że rozwiniemy jeszcze w dalszej części te tematy, które teraz poruszyłeś. Chciałabym teraz pokazać Państwu przykładowe zdjęcia przed i po liposukcji. A Ciebie, Przemku, chciałabym prosić o to, żebyś powiedział o nich coś więcej. Tak, mamy tutaj 2 przykłady. Jeden z nich to jest liposukcja brzucha i talii u mojej pacjentki, pani około 50-letniej. U tej pani zostało, tak jak widać, odessany brzuch i talia. Po lewej stronie mamy pacjentkę z dnia konsultacji sprzed operacji. No, widzimy tutaj dosyć spory nawis tłuszczowy. Natomiast zdjęcie wykonane obok to już jest zdjęcie zrobione przeze mnie po wykonaniu rehabilitacji. Jak widać, no, pacjentka wyszła tutaj bardzo ładnie. Z takich technicznych rzeczy to pani miała odessane bodajże 3,5 litra czystego tłuszczu. Jest to dosyć spora ilość. Natomiast w ramach ciekawostek pacjentem, który miał odessany największy litraż operacyjny, to było 8 litrów jednorazowego odessania. Oczywiście to jest uzależnione od każdego pacjenta i żeby odessać 8 litrów, to też musi być odpowiedniej wielkości pacjent, no bo tutaj muszą być zachowane wszystkie względy bezpieczeństwa również. Natomiast po prawej stronie mamy pacjentkę, która miała na 2 bodajże etapy odessane uda i podudzia. Pierwszym etapem było odessanie ud wewnętrznych, kolan i bryczesów. I po bodajże 9 miesiącach były odessane łydki. Tutaj jest właśnie przykład nóg lipodemicznych, kiedy jest wyraźny przerost tej tkanki tłuszczowej na udach i w okolicach kolan. Jeśli chodzi o tą liposukcję przy lipodemii, no to będziemy pewnie jeszcze później do tego wracać troszeczkę szerzej. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Wiemy, czym jest liposukcja. Widzieliśmy efekty, nadal widzimy efekty poprawnie wykonanej liposukcji. Powiedz mi teraz proszę, dlaczego tak ważna jest fizjoterapia właśnie po tym zabiegu chirurgicznym? Po tym, jak odpowiesz mi na to pytanie, poproszę Cię też o skomentowanie
zdjęć, które widzicie Państwo na załączonym slajdzie. Fizjoterapia po liposukcji jest o tyle ważna, że jak po każdym zabiegu chirurgicznym pacjent w pierwszej fazie jest bardzo obrzęknięty, więc jakby stosowanie terapii przeciwobrzękowej pomaga zredukować ten obrzęk pooperacyjny. Ponadto zabiega wzrostom, nierównościom podskórnym, wspomaga drenaż, regenerację tkanek właśnie objętych tym zabiegiem. I na tym zdjęciu, które Państwo widzicie, mamy pacjentkę, która została poddana zabiegowi odessania tłuszczu z ud i brzucha. Niestety, tak jak widać tutaj, te proporcje, szczególnie jeśli chodzi o kończyny dolne, są niestety zaburzone. Tutaj niestety nie popisał się operator i zbyt mocno odessał wewnętrzną i zewnętrzną stronę ud. I tak jak widać, niestety tutaj proporcje zostały mocno zaburzone. Dodatkowo po liposukcji brzucha pani nie dostała wyraźnych wytycznych, co ma dalej ze sobą robić. Kiedy wróciła po 6 tygodniach do tego pana doktora, okazało się, że wygląda jej brzuch tak jak wygląda, czyli jest bardzo mocno pofałdowany, ma wiele nierówności i zgrubień, wzrostów. Ta pani do nas trafiła, udało się troszeczkę ten brzuch wyprostować, natomiast jeśli chodzi o nogi, skonsultowała się z inną kliniką, która zaordynowała, żeby przytyła możliwie jak najszybciej w tych partiach, które nie zostały objęte zabiegiem i była poddana przeszczepowi tłuszczu właśnie w te wewnętrzne strony ud, żeby przywrócić jakieś pożądane proporcje, które niestety tutaj, jak widzimy, zostały zaburzone. Dziękuję Ci. Trochę o tym powiedziałeś, ale chciałabym zebrać te informacje. Czy mógłbyś opowiedzieć pokrótce o etapach terapii? Jak to wygląda u standardowej pacjentki krok po kroku? Wygląda to w ten sposób, że pacjent po zabiegu powinien w okolicach 5-7 doby zacząć rehabilitację. Ta rehabilitacja zaczyna się od spotkań mniej więcej 3 razy w tygodniu przez około 2 tygodnie. Później z reguły schodzimy do 2 spotkań w tygodniu. Na początku wykonujemy takie stricte techniki przeciwobrzękowe, które mają zredukować ten obrzęk. Musimy pamiętać, że taka osoba w tak wczesnej fazie po operacji jest również bardzo tkliwa, często bardzo posiniaczona. Więc jeśli chodzi o moje postępowanie, to tak jak mówię, zaczynamy w okolicach 5-7 doby. Oprócz technik drenażowych wykonuję laser biostymulacyjny na krwiaki, żeby je szybciej zredukować. Następnie tydzień po tygodniu, jak się uporamy już powiedzmy z tym obrzękiem, to wprowadzamy troszeczkę więcej technik bardziej intensywnych, polegających właśnie na rozklejaniu wzrostów, na technikach powięziowych. Ja sobie pacjenta obserwuję w różnych pozycjach, na siedząco, na stojąco, na leżąco. Proszę go, żeby wykonywał różnego rodzaju skręty, wyciągnięcia, żebym ja mógł obserwować, jak ta skóra się po tej liposukcji układa. Natomiast ciekawostką jest to, że ostatnio miałem pacjentkę, która była operowana w Ameryce Południowej, czyli jakby w mateczniku chirurgii plastycznej i tamten protokół wyglądał dużo bardziej restrykcyjnie, ponieważ zabiegi drenażu wykonywane zostały już dzień po operacji. Pacjentka była codziennie drenowana, dodatkowo fizjoterapeuta nakłuwał jej igłą miejsca, gdzie wchodziła kaniula celem wyciskania tego płynu, który się zawsze gdzieś tam pozostawia. I tak jak u nas, powiedzmy w Polsce czy w Europie przyjęło się, że noszenie tego ubranka 6 tygodni jest standardem, to w tej Kolumbii było tak, że zobowiązana była je nosić 3 miesiące przez 24 godziny na dobę. Dodatkowo były stosowane u niej kształtki, które ubierała pod ubranko kompresyjne,
więc jakby przez te 3 miesiące naprawdę miała ciężkie życie i z ubieraniem, i z rozbieraniem, bo było to bardzo, bardzo, że tak powiem, no, intensywne. Natomiast oczywiście przebieg tej rehabilitacji jest dostosowany do każdego pacjenta z osobna. Wiadomo, że osoba, która miała bardzo kosmetyczny zabieg, tej fizjoterapii będzie potrzebowała nieco mniej niż osoba, która miała odessane 5 czy 6 litrów. Wtedy wiadomo, że i czucie jest dużo bardziej zaburzone w tych partiach, bo temu też ma służyć jakby rehabilitacja. Te osoby w trakcie zabiegu, kiedy lekarz wchodzi kaniulą i dokonuje poniekąd zniszczenia pewnych zakończeń gałązek nerwowych, efekt tego jest taki, że te osoby mają bardzo ograniczone czucie. Szczególnie jest tak, że przy brzuchach to czucie jest takie mocno, jak my to mówimy, drewniane z przodu, natomiast przez to, że na boczkach jest więcej zakończeń nerwowych, mamy czucie większego palenia, pieczenia, więc to, żeby też maksymalnie i w miarę szybko zminimalizować, po to również stosujemy te techniki drenażowe i później powięziowe, jakkolwiek. Celem, wiadomo, jest to, żeby ten pacjent jak najszybciej osiągnął względnie komfort funkcjonowania, żeby efekty tego zabiegu też pojawiły się jak najszybciej. Tu też warto dodać, że to nie jest, jakby liposukcja nie jest sama w sobie zabiegiem dla ludzi niecierpliwych, bo finalne wygojenie, finalne przyklejenie się tej skóry do tej nowej objętości, która została stworzona, zajmuje nawet do 6-9 miesięcy i często pacjenci są bardzo niecierpliwi, chcieliby te efekty uzyskać na już, natomiast tutaj jest niestety, ale wymagana duża cierpliwość z ich strony. Często jest tak, że pacjenci powiedzmy przychodzą do mnie 6-8 tygodni po takim zabiegu i widzą jeszcze jakieś tam niedoskonałości, natomiast często jest tak, że powiedzmy jednego rozrobił sobie brzuch, przychodzą do mnie po roku z operowanymi nogami, ja widzę, że faktycznie te brzuchy z czasem dochodzą do siebie i jakby też uczulam wszystkich na to, żeby po prostu byli cierpliwi na to, że te efekty po prostu przyjdą z czasem. Dziękuję Ci, Przemku, za tą odpowiedź. Z uwagi na swoje stanowisko nie mogę nie zapytać o urządzenia do mechanicznego drenażu limfatycznego. Czym w ogóle jest presoterapia i czy odgrywa istotną rolę w procesie rekonwalescencji, w takim procesie dochodzenia do pełnej formy poliposukcji? Ja bardzo często używam presoterapii. Technicznie wygląda to u mnie tak, że jeśli mamy pacjentkę powiedzmy po liposukcji kończyn dolnych, zawsze rozpoczynam od terapii manualnej, od tych wszystkich technik drenażowych, które zostały uznane i przyjęte. Natomiast każdy pacjent u mnie po masażu manualnym otrzymuje na 15-20 minut dodatkowo jako wspomaganie tego procesu gojenia właśnie nogawki do presoterapii, które jak wiemy stymulują też odpowiednie krążenie limfy i krwi. W świetny sposób redukują obrzęki, takie uczucie ciężkości w tych nogach, zastoje i w bardzo fajny sposób jest to uzupełnienie takiej terapii manualnej w procesie gojenia po liposukcji. Dodatkowo osoby właśnie objęte chorobą zwaną lipodemią, o której już wspomniałem, ja sugeruję, żeby takie nogawki stosowały na co dzień jako formę leczenia dodatkowego, oczywiście oprócz noszenia kompresji na co dzień. I nie ukrywam, że te osoby, które zaopatrzyły się w takie aparaty, bardzo sobie to cenią. Ja tutaj dziękuję właśnie firmie CarePump za umożliwienie mi pracy na ich sprzęcie, który uważam, że jest w tej chwili jednym z lepszych na naszym rynku. Dziękuję Ci za tą opinię. Przeglądając zdjęcia dostępne na internecie, czy też zdjęcia, które mi wcześniej pokazywałeś, widać, że ta fizjoterapia nie zawsze tak wygląda. Pacjentki po liposukcji
popełniają często błędy, które nie zawsze, ale mogą rzutować na efekty. Jakie to błędy? Na pewno podstawowym błędem jest zbyt szybki powrót do pełnej aktywności fizycznej. Ja sugeruję, kiedy pacjent mnie pyta, kiedy on może wrócić do pełnego, że tak powiem, funkcjonowania, to jest w mojej opinii okres 6 tygodni. Mówimy to o tym, że może pójść na siłownię, robić dowolnie tak naprawdę co mu się podoba. Natomiast na pewno warto sam ruch w sobie aktywować dużo szybciej i takie rzeczy typu rower czy obitrek, jeśli nie będą na jakimś wyczynowym poziomie, to na pewno będą też przyczyniały się do szybszego procesu gojenia. Więc również sugeruję zmianę pozycji. Często jest tak, że osoby, które miały na przykład odsysane brzuchy i muszą wrócić do, powiedzmy, pracy za biurkiem na 8 godzin już po tygodniu od operacji. Często wyposażam je dodatkowo w taką specjalną piankę tapicerską, którą sobie wkładają pod to ubranko kompresyjne, żeby dodatkowo ta pianka zwiększyła kompresję i zmniejszyła tendencję tego brzucha do robienia się takich nierówności, uskoków na tym brzuchu. Apeluję do tych ludzi też, do tych pacjentów, żeby jak najczęściej zrobili chociaż kilka kroczków, kilka odgięć do tyłu, żeby ten brzuch nie miał takich tendencji do sklejania się. Więc jeśli chodzi o brzuchy, to właśnie dodatkowo wspomagamy się tą gąbką. Natomiast jeśli chodzi o nogi, bardzo często jest po liposukcji tak, że pacjentki mają problem z tym, że przy dłuższym siedzeniu, a dłuższe siedzenie to już jest godzina, 2 w jednej pozycji, powoduje to, że mają uczucie, jakby brakowało im skóry na kolanach. Więc tutaj też oprócz pracy biurowej, znaczy w momencie, kiedy idziesz do tego biura na te 8 godzin, ważne jest, żeby zrobić parę kroków, trochę ruszyć tą pompę mięśniową, dzięki której ta krew i ta chłonka będą się nieco chętniej mieszały, a co doprowadzi do tego, że ta tendencja do tych sklejania się tych tkanek, nóg, brzuchu i tak dalej będzie na pewno mniejsza. To, co też źle wpływa na takie gojenie się po liposukcji, to na pewno przegrzewanie. Wiemy, że zwiększenie temperatury powoduje zmniejszony odpływ chłonki, więc zdecydowanie sugeruję, żeby takie osoby nie poddawały się zaraz po zabiegu gorącym kąpielom, żeby się nie chodziły do sauny. Należy oczywiście się mocno nawadniać, bo to też jest istotne, żeby następowała ta regularna i intensywna filtracja. Kolejnym błędem jest zdecydowanie nie noszenie regularne tego ubranka kompresyjnego. Co jest błędem również, to co nie każdy lekarz mówi, to że pacjent po liposukcji, a szczególnie jeśli jest to liposukcja o dużym zakresie, kiedy zostaną mu usunięte te komórki tłuszczowe, z reguły jest tak, że te osoby po jakimś czasie, nie od razu, ale po 3-4 tygodniach odczuwają zdecydowanie większe łaknienie i głód, krótko mówiąc. Więc staram się uczulić ich na to, żeby te efekty tej liposukcji były długotrwałe i jakby zadowalające. Chodzi o to, żeby one jednak miały baczenie na to, jaką ilość kalorii przyjmują po takiej operacji, bo proszę mi wierzyć, że nie ma takiej operacji, nie ma takiej liposukcji, której nie można, krótko mówiąc, zajeść. Jest to tyle problematyczne, że jeśli sobie odessamy tłuszcz z brzucha, to bardzo często przy zbyt dużej kaloryczności w krótkim czasie ten tłuszcz będzie miał będzie się nadmiernie odkładał w innych częściach ciała, na przykład w ramionach. Wiadomo, że niekoniecznie jest to jakby efekt pożądany. Więc na to trzeba zwrócić też bardzo dużą uwagę, żeby jednak pilnować się z dietą. Mówisz o najczęściej popełnianych błędach. A co w przypadku, kiedy pacjentka w ogóle nie stosuje żadnej fizjoterapii? Czy efekt zabiegu może być słabszy albo krótkotrwały? Zdecydowanie tak.
Przykładem była pani, która była powyżej chyba dwa zdjęcia właśnie, ta, która miała takie bardzo nierówności duże w obrębie brzucha. To jest pani, której lekarz nie wspomniał w ogóle o tym, że ta fizjoterapia po liposukcji jest wskazana, a wręcz obowiązkowa. Dopiero jak trafiła do niego to zasugerował, czy wtedy może warto byłoby faktycznie coś takiego wykonać, natomiast już jakby wtedy po takim czasie jest bardzo ciężko wyprowadzić pacjenta, że tak powiem, na prostą. Jeśli się tego nie robi, no to wiadomo, że siłą rzeczy te obrzęki utrzymują się dużo dłużej. Bardzo często doprowadza to do wytworzenia się różnych wzrostów, nierówności skóry, a i sam pacjent odczuwa duży dyskomfort i w tych miejscach, które były podjęte zabiegowi i poddane zabiegowi, więc uczulam, żeby jednak pamiętać o tym. Dzisiaj już większość klinik, które zajmują się liposukcją, współpracuje z jakimś fizjoterapeutą i też jakby sugeruję, żeby nie chodzić do osób przypadkowych, tylko jednak zasięgnąć tych wiadomości na różnych forach, kto to robi, jak to robi, żeby jednak się do takiej osoby zgłosić. To, o czym jeszcze nie powiedziałem, jeśli chodzi o zadanie fizjoterapeuty wcześniej, to jednym z powikłań takiej liposukcji najczęściej brzucha jest tak zwana seroma, czyli jest to taki rodzaj płynu surowiczego, który potrafi się najczęściej w okolicach do tygodnia od operacji zadziać. Jest to rodzaj takiego płynu, który powoduje, że w tym miejscu, w którym on się pojawi, ta skóra mimo kompresji nie przykleja się do nowej objętości, więc należy wtedy jakby też rolą fizjoterapeuty jest obserwacja tego i odesłanie ewentualnie do lekarza operatora, żeby ten nadmiar płynu ściągnął. I jest to też o tyle newralgiczne miejsce, bo w tym miejscu, w którym ta seroma się zadziała, ta tendencja do występowania wzrostów jest wyraźnie większa niż jakby w innych miejscach poddanych zabiegowi. Czy istnieją przypadki, kiedy ta fizjoterapia może być zupełnie niewskazana albo opóźniona? Oczywiście jest to jakiś rodzaj większego stanu zapalnego, natomiast czy też gorączka, więc najpierw musimy się jakby uporać z takimi zewnętrznymi czynnikami. Natomiast to się zdarza niezmiernie rzadko, żebym ja interweniował u lekarza, że coś jest takiego zdecydowanie niepokojącego, żeby tej fizjoterapii nie stosować. Chciałabym teraz poruszyć temat wykorzystania liposukcji u pacjentów, głównie u pacjentek, ale jak sam wcześniej powiedziałeś, u pacjentów również z lipoedemą. Słyszałam, że niektóre kraje traktują liposukcję jako metodę leczenia lipoedemy. Jak jest w Polsce? To chyba nadal temat dość kontrowersyjny, prawda? Jakie są właściwie różnice między liposukcją estetyczną a liposukcją przy lipoedemie? To prawda. Lipodemia jest chorobą, która obejmuje, tak jak widać na zdjęciu, tutaj taki już ekstremalny przykład mojej pacjentki, lipodemii 4. stopnia, który obejmuje kończyny dolne, okolice bioder, pośladków, ale również ramiona. Jest to choroba, którą bardzo często panie niestety w cudzysłowie dziedziczą po mamie lub babci. Kiedyś ona była uważana, mówiło się, że ta kobieta ma budowę gruszki, że tak po prostu jest. Natomiast od paru lat jest już to uznane przez WHO jako jednostkę chorobową, z którą można sobie powiedzmy radzić dwojako. Leczeniem zachowawczym, czyli kompleksową terapią brzęku, czyli drenażem, presoterapią, a również noszeniem odpowiednio dobranej kompresji. Albo coraz częściej właśnie stosuje się liposukcję jako środek walki z tą chorobą. Natomiast była taka opinia, w zasadzie do dzisiaj jest, że ten patologiczny tłuszcz lipodemiczny, który jest mocno poprzerastany, grudkowaty, który często doprowadza u pacjentek do dużego dyskomfortu, a czasem na pewnym etapie choroby już bólu, że należy go odsysać do zera. I wciąż część lekarzy jakby sugeruje się tym zdaniem,
Natomiast ja nie jestem fanem takiego podejścia i uważam, że zawsze należy się kierować jakby i estetyką. Czy to jest zwykła liposukcja ud, czy to jest liposukcja w lipodemii. Lekarz zawsze powinien kierować się względami estetycznymi. Widziałem już, nie mam tutaj niestety takiego zdjęcia, ale niedawno dostałem od znajomej zdjęcie właśnie pacjentki, która była zbyt agresywnie potraktowana, jeśli chodzi o liposukcję przy lipodemii i wyglądało to po prostu bardzo źle. Ta pani miała bardzo dużo takich wgłębień, nierówności. Te nogi były, mimo wykonywania masaży gdzieś tam w Polsce, były bardzo twarde, ta przesuwność skóry była bardzo, bardzo słaba. Więc ja jestem tutaj zwolennikiem jednak za każdym razem, żeby się kierować względami estetycznymi, a nie golić te, przepraszam za wyrażenie, nogi do zera z tego tłuszczu. Czyli podsumowując, liposukcja jest skutecznym rozwiązaniem. Tak, jest skutecznym. Natomiast i ta skuteczność została w jakiś sposób potwierdzona. Zdecydowanie w Niemczech jest tak, że byłem uczestnikiem kongresu, niemieccy lekarze mówili, to też taka ciekawostka, że w momencie niemiecka kasa chorych wprowadziła taki przepis, że panie, które mają 3. lub 4. stopień lipodemii, mogą zostać poddane liposukcji za darmo. Na zasadzie technicznej uwagi, że wtedy bardzo dużo kobiet bardzo chciało wymusić na lekarzach, że faktycznie mają 3. lub 4. stopień liposukcji, żeby poprawić wygląd swoich nóg. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o różnicę między liposukcją taką estetyczną a lipodemią, jest też taka, że przy lipodemii na pewno często lekarz powinien się kierować nieco większą diagnostyką takiej pacjentki i takim badaniem minimum jest na pewno badanie doplerowskie żył. Natomiast często, kiedy mamy bardzo dużą lipodemię, której towarzyszy komponenta, bo tego jeszcze nie powiedziałem, że często takiej rozbudowanej i zaawansowanej lipodemii towarzyszy komponenta chłonna, czyli oprócz stricte tego patologicznego tłuszczu jest również obrzęk chłonny. Wtedy taka pacjentka powinna, zanim przystąpi do zabiegu liposukcji, powinna poddać się kilku drenażom, żeby zredukować tą komponentę chłonną. Wtedy też z punktu widzenia operatora ta liposukcja jest na pewno łatwiejsza w wykonaniu i bezpieczniejsza dla samej pacjentki. Natomiast mówię, przy dużych lipodemiach ważne jest, żeby zrobić minimum Dopplera, a często wykorzystuje się również limfografię. Kolejne pytanie. Jak fizjoterapia pomaga pacjentkom z lipoedemą po liposukcji? Czy to wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku pacjentki bez lipoedemy? Postępowanie jest bardzo podobne. To, co tak naprawdę z mojej perspektywy wyróżnia, to, że pacjentka bez lipoedemii, która miała odyssane nogi, tak naprawdę po tych 6 tygodniach może zdjąć to ubranko kompresyjne i cieszyć się życiem. Natomiast w przypadku pacjentek z lipodemią jednak sugerowane jest noszenie takiej odzieży kompresyjnej już raczej do końca życia. Nie musi to być nie wiadomo jak, wystarczy 1. lub 2. stopień kompresji, ale jednak żeby ograniczyć, mimo tego, że się usunie tą tkankę tłuszczową, żeby ograniczyć tendencję jakby ciała do nagromadzania się, kompresja powoduje to, że ten organizm nie będzie taki ochoczy jakby w odbudowywaniu tej tkanki, bo zdarzało mi się, że miałem pacjentki, które były, że tak powiem, poprawiane w obrębie nóg, takie, które miały lipodemię, miały liposukcję, to ten tłuszcz w minimalny sposób, nie nosząc kompresji, potrafił się gdzieś tam odbudowywać. Nie były to jakieś skrajne przypadki, ale takie sytuacje miały miejsce. Presoterapia, o której rozmawialiśmy wcześniej, to nie jedyna metoda wspomagająca fizjoterapię po liposukcji. W praktyce wykorzystuje się wiele narzędzi fizjoterapeutycznych.
No i właśnie, czy połączenie różnych metod, takich jak masaż manualny, fala uderzeniowa, czy właśnie presoterapia, daje lepsze efekty niż wykorzystanie tylko jednej z nich? Zdecydowanie. Tak jak mówiłem, w gabinecie, jak pracuję z pacjentami, w pierwszej fazie robimy stricte techniki obrzękowe, które później są trochę modyfikowane terapiami nieco bardziej intensywnymi, powięziowymi. To tak jak tutaj na przykład mamy na obrazku pana, to jest pacjent, który miał bardzo duży nawis tłuszczowy na brzuchu i mimo, z tego co pamiętam, od ossania w okolicach 6,5 litra czystego tłuszczu, to żeby zapobiec przyklejania się skóry obwiśniętej, ja akurat stosuję takie metody plastrowania, których zadaniem jest podciągnięcie tego fałdu, żeby ta skóra przyklejała się nieco wyżej, co też jakby zapewni dużo lepszy finalny efekt estetyczny u takiego człowieka. Często jest tak, że właśnie jak osoby po liposukcji brzucha na przykład trafiają do tych swoich biur na te 8 godzin, nie daj Boże nie noszą ubranka albo nie noszą tej pianki, która redukuje te nierówności, bo musimy jeszcze wspomnieć, bo tego też nie powiedziałem, że taki brzuch po liposukcji jest bardzo brzuchem plastycznym. Każde skręcenie, siedzenie w jakiejś pozycji powoduje, że powstają nierówności. Często jest tak, że nawet po nocy pacjent stanie i ma przesunięty pępek w jedną albo w drugą stronę nieco i jakby martwi się, co to dalej będzie. Natomiast jakby też uczulam i informuję pacjentów o tym, że to jest norma, tylko żeby tą normę w cudzysłowie niepożądaną zmniejszyć, no właśnie stosujemy takie techniki jak plastrowanie, jak taping dodatkowo i wtedy te efekty na pewno są szybsze i lepsze. Natomiast mówię, do każdego pacjenta trzeba dobrać jakiś tam klucz postępowania. Ten pacjent musi wyjść z gabinetu poinformowany, co ma robić, kiedy ma robić, jak często, czego unikać, etc., etc. Dziękuję Ci. Więc łączymy technikę, a jeszcze nie powiedziałem właśnie, że w momencie, kiedy ten pacjent już jest powiedzmy w drugim, trzecim tygodniu nieco mniej tkliwy, czy tam w okolicach 4. tygodnia, to ja oceniam, w jakiej kondycji jest jego skóra. I często jest tak, że ta skóra nie jest zbyt napięta, elastyczna, właśnie jest wiotka, lekko obwisła, to wtedy stosujemy różnego rodzaju, w cudzysłowie, sprzęty, które mogą tą jedność skóry poprawić. I ja się najczęściej posługuję falą uderzeniową. Taki pacjent dostaje tak na dzień dobry około 6 wizytach w częstotliwości 2-3 razy w tygodniu taką dawkę fali uderzeniowej, której zadanie jest bardzo mocne przekrwienie tych miejsc, które są bardziej wiotkie niż inne, żeby sprowokować poprzez bardzo mocne przekrwienie produkcję trochę kolagenu, elasteny, czyli tych białek, które są odpowiedzialne za napięcie skóry, ale są metody również inne typu karboksyterapia, typu radiofrekwencja, które są używane. Widziałem tutaj na panelu pytanie, czy stosujemy endermologię. Otóż ja nie jestem zwolennikiem stosowania endermologii u pacjentów po liposukcji. W moim przekonaniu, jeśli my chcemy zadbać o to, żeby ta skóra była napięta, to forma masażu próżniowego, którym jest endermologia, tudzież bańka chińska, czyli odrywanie de facto tej skóry od siebie, nie przynosi dobrych rezultatów. Ja wiem, że jest bardzo dużo zwolenników endermologii, natomiast po liposukcji ja absolutnie tego nie stosuję. 2 kliniki, z którymi współpracuję w Polsce, wręcz w wypisie zakazują robienia endermologii po liposukcji. Dziękuję Ci. Przy okazji tego pytania odpowiedzieliśmy na pytanie od uczestnika. Zmierzając już powoli do końca, czy są różnice w postępowaniu po liposukcji różnych obszarów ciała? Czyli czy postępowanie fizjoterapeutyczne po tym zabiegu chirurgicznym będzie takie samo, jeśli dotyczyć będzie przykładowo brzucha lub też ud? No nie zupełnie. Znaczy, jeśli mamy brzuch, no to koncentrujemy się jednak z działaniami na brzuchu. Oczywiście musimy ruszyć węzły pachowe, pachwinowe, przewód piersiowy, zanim przejdziemy do technik, takich stricte
powięziowych, intensywniejszych, ale co do zasady nie ma takiej różnicy i wiadomo, jeśli drenujemy nogi, no to też musimy pamiętać o wszystkich, że tak powiem, wytycznych, które są przypisane drenażowi i limfatycznemu i całemu postępowaniu jakby dalszemu. Wszystko musi być zrobione zgodnie ze szkołą, że tak powiem. I są jakieś zasady, które na kursach się zdobywa i wiedza i jakby tym się kierujemy. Tutaj nie ma żadnej, że tak powiem, przypadkowości i nie ma żadnej takiej, że tak powiem, kreacji. Reagujemy na to, co w przypadku danego pacjenta się dzieje, gdzie mu się skóra załamuje, gdzie ma twardości, gdzie ma nierówności. No i wykorzystując wszystkie możliwe techniki manualne, a w późniejszym etapie również sprzęt dodatkowy, staramy się takie nierówności zniwelować. Natomiast jest to na pewno zabieg, wracając jakby do założeń liposukcji, który nie jest zabiegiem dla perfekcjonistów. I jakby nie odkryję Ameryki, mówiąc, że dosyć rzadko się zdarza de facto, żeby osoba, która była poddana takiemu zabiegowi, była absolutnie w pełni idealna. To są jakieś takie naprawdę przypadki, które występują niezmiernie rzadko. Natomiast oczywiście intencją lekarza i założeniem jest to zrobić idealnie, a moim zadaniem jest to jeszcze do tej idealności doprowadzić. Dziękuję Ci, że to powiedziałeś. Myślę, że to bardzo ważne i myślę, że większość kobiet jednak gdzieś tam dąży do tego ideału. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy dokładnie. mamy... Więc dobrze mieć tego świadomość. Gdybyś miał dać taką jedną radę pacjentce po liposukcji, co byłoby z Twojego punktu widzenia najważniejsze? To, żeby nie ograniczała się tylko do liposukcji, żeby pamiętała o całym procesie terapeutycznym, żeby pamiętała o tym, że to jest tylko środek do. Więc my chcemy, żeby taki człowiek jakby był świadomy. Informujemy go o tym, że powinien jak najszybciej wrócić do ruchu, do aktywności fizycznej, że powinien przestrzegać diety, jakichś założeń tak zwanego zdrowego prowadzenia się. A liposukcja jest tylko krokiem do tego, żeby tą wymarzoną sylwetkę osiągnąć. Więc musimy pamiętać o fizjoterapii, o ucisku, o diecie i o cierpliwości, tak jak już wcześniej wspomniałem. Dziękuję Ci bardzo. To już koniec naszej części dyskusyjnej, nie koniec webinaru. Ogromne podziękowania dla Ciebie za naprawdę wartościową rozmowę. Mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnął z niej coś dla siebie. I przejdziemy sobie teraz do pytań. Już sprawdzam, czy się jakieś pojawiły. Oczywiście są. Postaramy się teraz na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Czy stosuje Pan ultradźwięk na którymś z etapów fizjo po operacjach plastycznych? Tak, stosuję. Stosuję ultradźwięki zaraz po pierwszą fazą robimy właśnie laser biostymulacyjny, który zdecydowanie redukuje same krwiaki. Natomiast później faktycznie, jeśli utrzymuje się jakieś stwardnienie, jakaś taka warstwa, szczególnie przy liposukcjach brzucha, to faktycznie posiłkuje się również ultradźwiękami celem jakby zmiękczenia tej tkanki. Z reguły jest to kilka zabiegów i mówię, kolejnym etapem, jak już ona jest miękka, to jest jej ujędrnienie, już mówię, w zależności od czy to jest to falą uderzeniową, czy jakimiś tam innymi fizykalnymi, ale tak ultradźwięki też wykorzystuję jako zmiękczenie tych tkanek najtwardszych. Kolejne pytanie. Jakie jest nazwisko Pana Przemka? Pan Przemysław Pawluk. Pawluk, tak jest. Pan Pawluk przyjmuje w Warszawie, w Wawrze. Zapraszam. My również serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panem Przemysławem. Czy Pana pacjentki stosują zalecenia żywieniowe po liposukcji? Bardzo bym sobie życzył tak naprawdę, bo skoro już ci pacjenci wydali jednak trochę pieniędzy, kosztowało ich to sporo
wysiłku, zdrowia, poniekąd cierpienia, no to ja bym z założenia motywuję te osoby jednak, żeby, żeby się jakby tych zaleceń dietetycznych trzymały, no bo tak naprawdę to może być tylko na dobre u tych osób. Czy bandażowanie kończyn, kompresja jest wskazana pomiędzy wizytami? Ja bandażuję pacjentów, ale ograniczam to do bandażowania pacjentów stricte z obrzękiem chłonnym, czyli jeśli przychodzi do mnie pacjent z obrzękniętą nogą, podudziem czy stopą, to faktycznie to jest absolutnie niezbędne, żeby takiego pacjenta przebandażować specjalnie dedykowanymi bandażami. Taki pacjent jest poddawany zabiegom drenażu manualnego, presoterapii i trzecim etapem na takiej wizyty jest właśnie bandażowanie. Ten pacjent zostaje w tych bandażach dobę, umawiamy się z nim następny raz, znowu zostaje drenowany, presoterapia, bandaże i u takiego pacjenta po mniej więcej 2 tygodniach ja sobie go na nowo mierzę, jego objętości, patrzę ile ten obrzęk centymetrów nam się zredukował. Jeśli schodzenie tego obrzęku jest dosyć regularne, intensywne, to zazwyczaj robię sobie jeszcze jakąś taką małą zakładkę. Wtedy ten pacjent jest na nowo mierzony. Te pomiary są wysyłane do Niemiec i Niemcy mają obowiązek w ciągu 10 dni roboczych uszyć dla takiego pacjenta płaskodzianą podkolanówkę, pończochę kompresyjną. I te 2 tygodnie, które oni mają na wykonanie tego wdzianka, pacjent jest cały czas poddawany regularnej rehabilitacji i dopiero w momencie, kiedy takie płaskodziane ubranko przychodzi, ja tego pacjenta w to ubieram i to jest dla mnie jakby zakończona faza zbijania obrzęku. Ci, którzy mogą sobie pozwolić, sugeruję, żeby później raz na tydzień, raz na 2 tygodnie przychodzili do mnie do gabinetu, poddawali się drenażowi ręcznemu, bandażowaniu na zasadzie takiej trochę formy przypominającej terapii. Natomiast na co dzień te osoby są zobowiązane do tego, żeby tą kompresję nosić. Mamy pacjentów i onkologicznych, i naczyniowych. Tutaj kompresja jest absolutnym must have, żeby te kończyny były zabezpieczone, żeby nie robiły się różnego rodzaju owrzodzenia, żeby ta tkanka nie zmieniała się nadmiernie dermatologicznie przez to, że ten obrzęk narasta i narasta. Natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że ja bardzo lubię pracę w ogóle z obrzękiem i można tutaj uzyskać bardzo fajne efekty długofalowe. Udało mi się kiedyś pacjenta zredukować z obwodu łydki w ciągu miesiąca o 14 cm i to naprawdę daje sporą satysfakcję. Już nie mówię o komforcie funkcjonowania takiej osoby później. Kolejne pytanie od pani Anity. Czy zasady fizjoterapii są takie same przy plastyce brzucha bez liposukcji? Czy tutaj koncentrujemy się na bliźnie? Oczywiście terapia blizny jest bardzo ważna, natomiast jest oczywiście ona wprowadzana, taka stricte samej blizny, w momencie, kiedy ta blizna się już nam troszeczkę odstrupi. Wcześniej pracujemy na tkankach dookoła. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby plastyka brzucha była nieuzupełniona liposukcją. Chociaż drobną, lekarz często stara się wyprofilować talię za pomocą liposukcji, więc to są jakby marginalne przypadki, kiedy ta plastyka brzucha jest wykonywana bez liposukcji. Natomiast sam sobie zabieg jest bardzo też wdzięczny taki i bywa, że jeśli jest zrobiony fajnie, że jeśli nie ma tych psich uszu, jeśli wszystko, ta blizna ładnie pociągnięta ku dołowi, jeśli jest dobrze zszyta kresa biała, to plastyka brzucha jest bardzo efektownym i dającym dużo satysfakcji pacjentce zabiegiem. Natomiast mówię, terapia blizny faktycznie, jak ta blizna się odstrupi, oczywiście można stosować albo żele, albo plastry silikonowe. Natomiast taka realna praca z samą blizną stricte zaczyna się ciut później. Tak samo postępowanie fizjoterapeutyczne przy plastyce brzucha
ja wdrażam mniej więcej około 2 tygodnia, a nie pierwszego, tak jak jest przy samej liposukcji. Kolejne pytanie od pani Kasi. Czy przy zajadaniu po liposukcji tłuszcz może odłożyć się tylko w innych strefach, czy również w strefie zabiegowej? To jest bardzo ciekawe pytanie i przyznam szczerze, że zdarzyło mi się kiedyś taka sytuacja, że przyszła do mnie pani po liposukcji brzucha. Zabieg był jak najbardziej udany. Pani, skończyliśmy, pamiętam, to jakoś było przed wakacjami. Pani na wrzesień miała umówioną liposukcję nóg w klinice. Wróciła do mnie 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem, żeby się pokazać i troszeczkę popracować jeszcze, właśnie przedrenować te nogi, żeby ta liposukcja była trochę łatwiejsza. I zobaczyłem, w miejscu, które było odsysane, zobaczyłem nad pępkiem wałek tłuszczowy. I okazało się na wizycie u lekarza, że ta pani w ciągu tych 2 miesięcy przytyła 7 kilo. I po rozmowie z lekarzem zadziałał taki mechanizm, że w momencie, kiedy ta pani dostarczyła właśnie dużej ilości kalorii w krótkim czasie, to komórki tłuszczowe, pojedyncze, które zostały nieodessane, one miały tendencję do dużo szybkiego jakby dzielenia i rozrostu. Efekt był taki, że ta pani miała podczas liposukcji nóg dociągniętą, że tak powiem, przez lekarza tą fałdę nad pępkiem. Natomiast długofalowo takie rzeczy się nie dzieją. Jeśli robisz liposukcję nóg, brzucha, to w tych rejonach ten tłuszcz nie powraca. Natomiast mówię, trzeba być czujnym, bo też było tak, zdarzało się, że pacjentki liposukcję traktowały jako metodę odchudzania i miały 3 czy 4 liposukcje. To były uda wewnętrzne, zewnętrzne, ramiona, brzuch, a później się okazywało, że taka osoba na przykład nie mieściła się z łydkami w swoje kozaki, bo ten tłuszcz gdzieś tam znalazł sobie ujście i te komórki tłuszczowe, które były odciągnięte i w momencie dostarczenia tej osobie dużej liczby kalorii, one się gdzieś tam odkładały w miejscach, które nie były objęte zabiegiem. Więc uczulam, liposukcja jest świetnym zabiegiem, jeśli jest zrobiona przez dobrego lekarza w dobrej klinice, natomiast uczulam na to, żeby ten efekt był długofalowy i zadowalający, żeby jednak jakieś takie restrykcje żywieniowe sobie narzucić. Dziękuję. Zanim zadam kolejne pytanie, wspomnę, że powoli kończy nam się czas. Chcielibyśmy odpowiedzieć na więcej pytań, więc troszeczkę ten czas webinaru wydłużymy. Jeśli ktoś z Państwa może sobie na to pozwolić, to zachęcamy do pozostania z nami. Jeśli nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, to odpowiemy na nie na pewno mailowo po webinarze. I kolejne pytanie, tym razem od Pana Rafała. Jaki przyjąć schemat postępowania u pacjentek po jednoczesnej plastyce piersi i liposukcji? Nie spotkałem się z taką sytuacją, prawdę mówiąc, żeby na jednym zabiegu była liposukcja i to była mastektomia, tak? Dobrze zrozumiałem? Po jednoczesnej plastyce piersi i liposukcji. Ach, plastyce piersi. Okej, dobrze. Postępowanie jest w zasadzie takie same, z tym, że zasada jest taka, że piersi nie ruszamy z reguły do 4-6 tygodni. Jeśli mamy przy plastyce zrobiony również implant, bo ja takie założenie przyjmuję. Natomiast liposukcję wiadomo, że prowadzimy tak jak wcześniej to omówiliśmy, czyli zaczynamy tam około tygodnia po. Natomiast warto tutaj dużo popracować jeśli chodzi o plastykę piersi, warto dużo popracować na węzłach pachowych, na węzłach nadobojczykowych, żeby wiadomo, że reakcja organizmu, czy to była plastyka piersi z implantem, czy nie, żeby jednak te piersi też i okolice były jak najszybciej tego obrzęku się ten obrzęk, żeby się zredukował. Więc na pewno ta pani też dosyć mocno cierpi, bo to jest duży zakres pracy, że tak powiem. Kolejne pytanie, również od Pana Rafała. Czy po operacji wykonujemy drenaż lepiej metodą Wodera niemiecką, czy lepiej polską? Ja
uczyłem się metody niemieckiej i staram się tą niemiecką metodę stosować, natomiast mówię, to jest kwestia jakby też już wielu lat doświadczenia, że ja sobie każdą metodę pod danego pacjenta trochę modyfikuję z czasem, więc ja praktykuję metodę niemiecką, bo tam się tego uczyłem, natomiast wprowadzam na późniejszym etapie różne inne swoje, często autorskie techniki, żeby te brzuchy, tudzież nogi wyglądały jak najlepiej. Czy z doświadczenia dostrzega Pan wpływ kinezjotapingu na efekt fizjoterapii po liposukcji? Ja kurs kinezjotapingu robiłem bodajże z 15 lat temu, kiedy w ogóle ta metoda się pojawiła i faktycznie używam tego i u pacjentów ortopedycznych i wspomagam się niekiedy tym kinezjotapingiem po liposukcji, ale w bardzo określonych sytuacjach. Najczęściej są to pacjentki, tudzież pacjenci, którzy, tak jak wcześniej opisałem, wracają szybko do pracy, nie noszą gąbki, która zwiększa kompresję i powstaje coś w środowisku naszym, mówimy w rodzaju jajecznicy, która się odkłada wokół pępka, czyli właśnie to takie bardzo duże nagromadzenie nierówności, zmarszczek. Wtedy ja sobie takiego pacjenta faktycznie lubię podkleić w odpowiedni sposób, czyli staram się od przedłużenia linii mostka, czyli od mniej więcej kresy białej, staram się tego pacjenta podkleić tą skórę na zewnątrz. Czyli robię bazę na kresie białej i proszę pacjenta, który rzeczywiście jest przygotowany do tego, odtłuszczony i tak dalej, staram się, żeby kręcił się w przeciwną stronę ciałem, do którego ja przyklejam tape. Więc staram się żeby uniknąć tej tak zwanej jajecznicy efektu, staram się te tkanki odkleić na zewnątrz, tak żeby one się przyklejały jakby w pożądany sposób. To tak samo jak było u tego pacjenta, który miał ten bardzo duży nawis, starałem się go już twardym tape'em, nie takim tradycyjnym, twardym tape'em zrobić taką konstrukcję, która spowoduje, że ten brzuch, te powłoki będą się przyklejać wyżej niż niżej, prawda? Czyli unikniemy znowu tego takiego obwiśniętego brzucha. Więc tak, zdarza się, że wspomagam się kinezjotapingiem, ale uważam, że często jest to niepotrzebne, kiedy pacjent faktycznie przez te pierwsze 2 tygodnie po operacji nosi gąbkę pod ubraniem uciskowym. Pytanie od pani Martyny. A czy jako wspomaganie przy terapii manualnej sprawdzi się też terapia radiofalowa? Tak, zdecydowanie. Ale to już omawialiśmy. Czyli fala uderzeniowa jak najbardziej tak. Czy prowadzi Pan jakieś szkolenia z zakresu, o którym mówi dziś na szkoleniu? Nie prowadzę, ale może to zmienię po tym webinarze. To już druga osoba, bo sama o to pytałam przed webinarem, przyznaję się. Wie Pani co, ja lubię ten typ pracy z tym typem pacjenta, bo to są często bardzo fajne, ciekawe osoby. Natomiast nigdy nie korciło mnie specjalnie jakby wychodzenie ze swoją wiedzą dalej. Natomiast jako fizjoterapeuta już z niemalże przeszło 20-letnim stażem, trochę mnie żenuje, że na rynku jest tyle osób, które same wymagałyby szkolenia, a które te szkolenia próbują organizować i szczególnie na młodych fizjoterapeutach żerują. Więc ja jestem daleki od takiej postawy. Zmierzamy chyba powoli do końca. Czy lipedema pierwszego czy drugiego stopnia musi być operowana, czy mogą być stosowane jakieś inne metody leczenia zachowawczego? Oczywiście może, ale nie musi. To jest jakby kwestia decyzji samego pacjenta i decyzji lekarza, czy dany pacjent, jeśli ma początki lipodemii, bardzo ważna rzecz, jeszcze tego też nie powiedzieliśmy, teraz sobie skojarzyłem, bardzo ważna rzecz, żeby jeśli decydujemy się na liposukcję w lipodemii, robić ją w miarę szybko, jeśli jest to możliwe na początkowej fazie tego procesu chorobowego. Natomiast to, czy dany pacjent podda się, oczywiście może być, ale nie musi. To już jest kwestia pacjenta i lekarza. Jeśli zakwalifikuje tę pacjentkę do zabiegu,
mogą być te kończyny jakby skorygowane. Natomiast mówię, no, trzeba sobie uzmysłowić, jak jest to dla pacjenta często, szczególnie jeśli chodzi o liposukcję podudzi, czyli łydka, kostki, to są bardzo ciężkie, fragmenty i części w gojeniu, bo wiadomo, że przy okolicach kostek ta liposukcja musi być bardzo miarowa. Nie może być to zbyt długi proces, zbyt przeciągnięty, bo niestety często się zdarza, że do mojego gabinetu trafiają pacjentki, które mają tą tkankę przegrzaną, robią się zmiany owrzodzeniowe, które w momencie takich zmian ja odsyłam tego pacjenta do po prostu lekarza, który zajmuje się leczeniem ran przewlekłych, więc liposukcja w lipodemii musi być bardzo, bardzo precyzyjnie zrobiona. Szczególnie właśnie mówię, okolice łydek, kostek są ciężkie w operowaniu, jest tam mało miejsca z punktu widzenia chirurga i też gojenie się tych łydek jest najdłuższe ze wszystkich tak naprawdę części ciała, ponieważ no wiadomo, że w ciągu dnia jednak przebywamy w pozycji co do zasady pionowej, więc te obrzęki bardzo długo się utrzymują w okolicach kostek, często spływają do stóp, więc czasami jest tak, że ja na przykład jestem zwolennikiem, jeśli pacjentka przychodzi faktycznie z dosyć szerokimi i dużymi udami, żeby najpierw zrobić liposukcję tych ud wewnętrznej strony bryczesów i później, jak to się wygoi, zobaczyć, jak te nogi wyglądają, jeśli chodzi o ich proporcje, bo ona może być nastawiona na to, że tą liposukcję zrobimy od początku do końca, czyli i podudzia, i uda, natomiast czasem nie jest to potrzebne, bo te nogi, ta tkanka lipodemiczna, która często też wiadomo potrafi być bolesna, ma większą tendencję do krwiaków, pajączków i różnych takich innych zmian, jest dużo, czasami mówię, odessanie jakby samych ud powoduje, że dolegliwości się zmniejszają, a te proporcje już w miarę potrafią dobrze wyglądać, więc jeśli nie jest to konieczne, to no nie ordynujemy tego odsysania tych łydek. Ostatnie pytanie. Jestem pacjentką polipo i dopiero po roku czasu dowiedziałam się, że należy wykonywać falę uderzeniową i już po 4. razie są bardzo dobre efekty na powstałe nierówności na łydkach. Robię też masaże próżniowe. Co zaleca się na marmurkową skórę, która pozostała po liposukcji? No wie Pani, jeśli chodzi o tą marmurkową skórę, to jest częsty problem pacjentów. Tutaj oprócz regularnego masażu bardzo fajnym efektem może dać szczotkowanie ciała, które troszeczkę niweluje tą marmurkowatość, ale to jest coś, co się utrzymuje tak naprawdę nawet do kilku miesięcy albo i dłużej, ta marmurkowatość. Ale mówię, sam masaż, polepszanie ukrwienia plus szczotkowanie, myślę, że może być tutaj dobre w tym przypadku. Niestety nasz czas już się kończy. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, a jeżeli nie, to odpowiemy na nie mailowo już po webinarze. Jeśli chcielibyście Państwo zadać jeszcze jakieś pytania, ale na przykład nie zdążyliście, to napiszcie do nas maila, na pewno odpowiemy też na te pytania po webinarze. Każde pytanie jest dla nas ważne, więc zachęcamy do ich zadawania nie tylko podczas spotkań, takich jak dzisiaj, ale też na co dzień. Dziękuję Wam wszystkim za udział w dzisiejszym webinarze. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękuję też Przemysławowi za przyjęcie zaproszenia. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że to spotkanie również dla Państwa było inspirujące. Do zobaczenia. Do zobaczenia.